Dzień dobry, Danusiu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że ponownie mogłyśmy się spotkać. Dzisiaj mamy ciekawy temat przed sobą. Zajmiemy się dzisiaj polityką organizmów wielokomórkowych. Tak? Dobrze mówię? Bardzo dobrze mówisz. Ja bym nawet powiedziała, że będziemy porównywać, ponieważ polityka jest u nas bardzo źle postrzegana i uważa się, że polityka jest czymś absolutnie odrębnym od nauki. To właśnie dzisiaj pokażemy, że to jest nieprawda, ponieważ polityka wielowymiarowej hipersfery, polityka łącząca całość wielowymiarowej hipersfery, w tym również naszą czasoprzestrzeń z rzeczywistością zwierciadlaną i spolaryzowaną w stosunku do czasoprzestrzeni, jest dokładnie taka sama jak polityka wielowymiarowej hipersfery, a jeżeli przyjrzymy się polityce naszych społeczności komórkowych w organizmach wielokomórkowych, to przekonamy się, że one też realizują dokładnie tę samą politykę. Natomiast jeżeli zostawimy te polityki na boku i zajmiemy się polityką społeczności ludzkich, to przekonamy się, jak bardzo myśmy zboczyli ze ścieżki prawidłowego rozwoju, ponieważ nasza polityka jest zdecydowanie dysfunkcyjna i to nie jest zasługa jakichś jakichś jaszczurów, ufolutków czy kogoś takiego, krasnoludków też nie. To jest wszystko nasze dzieło. Po prostu i wielowymiarowa hipersfera i nasze komórki są mądrzejsze od nas. I warto sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli chcemy być zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni, cieszyć się życiem, niestety musimy zmienić naszą politykę, a żeby ją zmienić, musimy również zmienić nasze priorytety, bo nasze priorytety są po prostu dysfunkcyjne. I właściwie temu dzisiejszy dzień chciałybyśmy poświęcić, więc na temat hipersfery i jej polityki będziemy mówić bardzo krótko. Natomiast politykę naszych komórek sobie rozwiniemy. No i na bazie polityki naszych komórek, naszego własnego ciała, będziemy omawiać politykę społeczności ludzkich i pokażemy, w jaki sposób my realizujemy dokładnie te same cele, co nasze społeczności komórkowe i dlaczego my jesteśmy dysfunkcyjni, a nasze ciało nie. Zaczynamy. Także zaczynając od krótkiego przypomnienia o tym, że żyjemy w wielowymiarowej hipersferze, że w zasadzie spójność wielowymiarowej hipersfery powinniśmy uważać za Boga fizyki, czy też Boga wielowymiarowej hipersfery, ponieważ ona łączy całość istnienia ze sobą, tak, że możemy korzystać ze wszystkich zasobów i energetycznych, i możemy korzystać z zasobów informacyjnych. Nikt nam tego nie blokuje, a w każdym razie z całą pewnością żadna ze sfer nam tego nie blokuje. Blokadę sami sobie założyliśmy, a dokładnie nasze przekonania, które, co tam dużo mówić, wgrywa nam się do naszej podświadomości z pokolenia na pokolenie w toku edukacji. Jak w takim razie funkcjonuje hipersfera? Z badań niekonwencjonalnych, nietolerowanych jeszcze przez konwencjonalną naukę, dowiadujemy się, że istnieje coś takiego jak źródło. I tym źródłem wcale nie jest początkowa osobliwość, tylko próżnia fizyczna, z której wywodzi się wszystko. Z tym, że w momencie, kiedy zaczniemy
rozpatrywać kwestię źródła, to jest rzeczą oczywistą, że to źródło, jakim jest próżnia fizyczna, niczym nie rządzi, niczego nie planuje, o niczym nie decyduje. Próżnia fizyczna znajduje się w stanie dynamicznej równowagi i każde jej zakłócenie w wyniku naturalnej dynamiki kreacji od razu kreuje bliźniacze obiekty w czasoprzestrzeni i w rzeczywistości zwierciadlanej do niej, przy okazji również uzupełniając w toku późniejszych działań tych obiektów informacje wynikające z ich działalności. Te informacje, które są kodowane w polu punktu zerowego, są wszędzie dostępne, ponieważ i próżnia fizyczna, i czasoprzestrzeń, i rzeczywistość równoległa, i pole punktu zerowego wzajemnie się przenikają. Po prostu istnieją dokładnie w tej samej przestrzeni, tylko tyle, że w innych jej wymiarach. I to chciałabym, żebyście Państwo wszyscy zrozumieli, zapamiętali. To nie są jakieś nie wiadomo jakie przestrzenie znajdujące się nie wiadomo gdzie. My funkcjonujemy w jednym wszechświecie. Oczywiście znana nam hipersfera naszego wszechświata jest taka, jaka jest, ale nie możemy wykluczyć, że gdzieś znajdują się inne wszechświaty. Możemy nawet czasem, możemy spekulować na ten temat, zderzyć się z innym wszechświatem i z nim połączyć, ale to są tylko i wyłącznie spekulacje. Nie mamy na razie na to żadnych dowodów. I tak długo, jak długo funkcjonujemy w ciałach organicznych, możemy zapomnieć o tych dowodach. Dopiero możemy cokolwiek na ten temat wiedzieć wtedy, kiedy porzucimy ciało, czyli tak jak znoszony płaszcz. Ciało się niszczy, przestaje nam służyć, porzucamy i wracamy do rzeczywistości ukrytej, gdzie łączymy się ze swoim bliźniakiem. Ponieważ jesteśmy częścią tego bliźniaka, wysłanego do czasoprzestrzeni po to, żeby zasiedlić 1, 2, 3, może więcej ciał organicznych. Być może nawet nasz bliźniak jest w stanie również dokonać konwersji z innym systemem życia w obrębie naszego wszechświata, ale dopóki jesteśmy w naszym ciele i nie prowadzimy obserwacji niekonwencjonalnych w tak zwanych stanach pozacielesnych, absolutnie nic na ten temat nie będziemy wiedzieli, jeżeli nie zaktywujemy swoich połączeń międzywymiarowych po to, żeby wiedzieć, jaki jest całokształt naszego życia wieloetapowego, bo przecież tych inkarnacji mamy za sobą już nieskończenie wielką ilość i jeszcze możemy liczyć, że niejedną mamy przed nami. Bo co tam dużo mówić, nasz system życia ciągle jeszcze jest niedoskonały. Czemu w takim razie służy polityka wielowymiarowej hipersfery? Przede wszystkim rozwojowi, ewolucji. Cała hipersfera korzysta ze wszystkich doświadczeń, jakie zbieramy, zarówno w rzeczywistości równoległej, jak i w rzeczywistości czasoprzestrzennej. W rzeczywistości czasoprzestrzennej ewoluujemy w zupełnie innych warunkach, bardziej zróżnicowanych i spolaryzowanych w stosunku do rzeczywistości równoległej. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób zwiększamy potencjał naszych doświadczeń. To, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w rzeczywistości równoległej, gdzie mamy zdecydowanie większą swobodę działania, nie zrealizujemy tego w rzeczywistości równoległej, ale jednocześnie te ograniczenia, które nam narzucono w rzeczywistości równoległej, powodują, że my musimy się poruszać w zupełnie innej przestrzeni wariantów niż w rzeczywistości równoległej. Krótko mówiąc, przychodząc tutaj, mamy zaprogramowany proces nauki
wielowariantowy i w tej przestrzeni wariantów będziemy się poruszać, podejmując wybory. Jeżeli podejmiemy zły wybór i będziemy mieli złe skutki tych wyborów, automatycznie jest to dla nas jakaś nauka. Nie jest to żaden grzech, nie jest to żadna nasza wina, po prostu nieudana próba. Może mamy z niej obowiązek wyciągnąć naukę i tych błędów nie powielać. Ale musimy się z tym liczyć, że te błędy, które tutaj popełniamy, niestety nas zmieniają. Zmieniają ten duplikat naszego bliźniaka, który zasiedla nasze ciała organiczne. Dlaczego nas zmienia? Dlatego, że nasze środowisko nas programuje. Programują nas nasi rodzice, którzy przekazują nam swoje wzorce myślenia, swoje schematy myślowe, swoje wzorce zachowań, które z tego wynikają. W związku z powyższym nie jesteśmy całkowicie swobodni, jeśli chodzi o swoje własne wybory, bo mamy nabyte już przekonania w toku nawet naszego wychowania w okresie dziecięcym i te przekonania wpływają na to, jak reagujemy my na środowisko. Dokładnie w ten sam sposób reaguje nasza matka w czasie, kiedy rozwijamy się w jej macicy. W związku z powyższym to, jak matka postrzega swoje środowisko, wpływa również na nasz rozwój jako rozwijającego się dziecka. Do tego dochodzi później programowanie przez rodziców, do tego później dochodzi programowanie przez proces edukacji. Myślę, że każdy, kto nas słucha, orientuje się, że proces edukacji może być lepszy i gorszy. Wiemy również o tym, że proces edukacji zawsze spóźnia się za naszą wiedzą, dlatego że wiedza zawsze wyprzedza, poznaje nowe zależności, nowe możliwości, a zanim nauka to zaakceptuje, ta konwencjonalna, my ciągle się uczymy tego, co kiedyś było uznane za prawdziwe. W związku z tym jesteśmy zawsze spóźnieni w stosunku do aktualnej wiedzy naukowej. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że nauka jest równie skorumpowana jak polityka, bo nauka to też jest pewien rodzaj polityki, z tym, że to jest polityka edukacyjna. Mamy też politykę gospodarczą, która też nie musi być doskonała, bo doskonale wiemy o tym, że mamy problem z dystrybucją i zasobów, i środków do realizacji celu. Czyli to nasze programowanie, a dokładnie programowanie naszej podświadomości decyduje o tym, jak funkcjonujemy w czasoprzestrzeni. 95% czasu naszego życia funkcjonujemy na autopilocie, czyli na tych programach. W związku z powyższym jest rzeczą zupełnie oczywistą, że nie zawsze jesteśmy faktycznie funkcjonalni i pozostajemy w harmonii z całością ekosystemu planety. Porzucając ciało, przechodzimy do rzeczywistości równoległej i w zależności od tego, jak zostaliśmy zaprogramowani, czy jesteśmy kreatorami, czy jesteśmy osobnikami dysfunkcyjnymi, czy zostaliśmy, bo istnieje taka możliwość, zaprogramowani jeszcze przez system religijny i uważamy go za jedynie słuszny i nawet bardziej słuszny niż system edukacyjny. W związku z powyższym od razu na wstępie mamy wstępne procesy edukacji w rzeczywistości równoległej. Dlaczego? Bo rzeczywistość równoległa musi naprawić nasze błędy z rzeczywistości czasoprzestrzennej. Czyli ci, którzy uważają system religijny za jedynie słuszny, lądują w tak zwanych fałszywych niebach.
Fałszywych nieb mamy tyle, ile systemów religijnych. Więc jeżeli żyjemy dokładnie zgodnie z zasadami religijnymi, trafiamy dokładnie do takiej właśnie powiedziałabym niezbyt rozwojowej kolonii, czyli obszaru przekonań, w którym wzrośliśmy i jesteśmy dalej przekonani, że on jest słuszny i jedyny właściwy. Mało tego, my jesteśmy wyróżnieni jako ci, którzy po prostu wiedzą to, co wiedzieć powinni. Jeżeli jesteśmy natomiast istotami dysfunkcyjnymi, lądujemy w obszarach dysfunkcyjnych. Każda dysfunkcja formuje swój obszar na zasadzie podobny przyciąga podobne. Tak jak nasz system religijny przyciąga ludzi, którzy w tym systemie zostali wychowani i są przekonani o jego słuszności, tak obszary dysfunkcyjne przyciągają osobniki dysfunkcyjne. I tu też mamy kolejny obszar naprawy dysfunkcji czasoprzestrzennych, ponieważ stykając się z ludźmi, którzy są tak samo dysfunkcyjni jak my, jesteśmy na przemian ofiarą i katem. Czyli krótko mówiąc, musimy doświadczyć skutków tego, do czego przywykliśmy w czasoprzestrzeni. I jeżeli przekonamy się, odczujemy to, bo tutaj dużą rolę odgrywają emocje, jeżeli poczujemy, że czujemy się źle jako ofiara, automatycznie zmieniamy swój sposób myślenia o sobie i o skutkach naszych działań. Czyli tego rodzaju obszar nie jest żadną karą, nie jest rezultatem tego, że my jesteśmy czemukolwiek winni. Nie, to jest tylko obszar szkolenia, który ma nas oduczyć tego, czego nauczyliśmy się złego w czasoprzestrzeni. Czyli jak długo czasoprzestrzeń systemu ziemskiego systemu życia będzie działała dysfunkcyjnie, tak długo my będziemy lądować i w fałszywych niebach, i w obszarach dysfunkcyjnych. Tam nabywamy, można powiedzieć, nauki korygującej nasze złe zachowania. Złe w tym znaczeniu, że po prostu one są dla kogoś szkodliwe. Rzeczywistość spójna nie toleruje szkodliwości, więc jeżeli coś jest szkodliwe, rzeczywistość wielowymiarowa eliminuje szkodników. Eliminuje nie przez to, że ich likwiduje, tylko po prostu eliminuje ich szkodliwość poprzez wiedzę, poprzez naukę, poprzez przekonanie tych dysfunkcyjnych osobników, że nie tędy droga do szczęścia. W momencie, kiedy uda się nam wyjść z tych obszarów, trafiamy do punktu przyjęć, do centrum przyjęć. Tam, jeżeli, tak prawdę powiedziawszy, trafiają nie tylko ci, którzy się wydostają z obszarów przekonań, ale również ci, którzy umierają w wielkim cierpieniu. Na skutek tego, że przechodzą do rzeczywistości równoległej, przekonani o tym, że dalej są chorzy i w związku z tym muszą poddać się procesowi odnowy w oddziale rehabilitacji, który znajduje się w centrum przyjęć. Oczywiście dla każdego przypadku najprawdopodobniej jest tworzony jego ośrodek rehabilitacji, ponieważ ten nowo przybyły musi przebyć proces leczenia, taki do jakiego przywykł, i przekonać się, że jest zdrowy i może w związku z tym przekroczyć bramę do nieba, czyli bramę do raju. Co nas czeka w raju? W raju czeka nas kolejna nauka. A więc mamy tam bibliotekę, gdzie możemy prześledzić cały przebieg naszego życia. Mało tego,
możemy poznać inne warianty, które były dla nas dostępne i zaplanowane dla nas, i prześledzić również, jak potoczyłoby się nasze życie, gdybyśmy dokonali innych wyborów. Po co to wszystko? Nie po to, żebyśmy się gnębili tym, że mogliśmy lepiej przeżyć swoje życie, tylko po to, byśmy się dowiedzieli, jak nasze decyzje wpływają na jakość naszego życia. Więc to jest następny etap nauki. Gdy już rozprawimy się z naszą minioną egzystencją, dostajemy, można powiedzieć, pełny dostęp do wiedzy o sobie. I co wtedy dalej nas czeka? Dalej oczywiście mamy możliwość specjalizować się. W czym się możemy specjalizować? W uzdrawianiu, w nauczaniu, czyli edukacji innych. Możemy specjalizować się w harmonizowaniu zaburzonych osobowości, czyli będziemy wyciągać te zaburzone osobowości z obszarów przekonań, obojętne czy z obszarów jałowego nieba, czy z obszarów dysfunkcyjnych. Nie ma znaczenia. I tyle mamy możliwości kształcenia, ile mamy tych zaburzonych osobowości. I co warto wiedzieć? Te osoby, które zostały, które udało się wyłuskać z obszarów patologicznych, są z natury rzeczy predestynowane do tego, żeby zająć się tego rodzaju działalnością w przyszłości jako osoby już o wyższym stopniu świadomości. Poza tym możemy również zająć się kształtowaniem stosunków międzyludzkich i stosunków między ludźmi i ekosystemem, a więc zwierzętami, stosunkiem do roślin, do zasobów naturalnych planety, czyli krótko mówiąc, znów mamy kolejne specjalizacje. Również biorąc pod uwagę, że część nas kończy proces nauki i przenosi się do form bezcielesnych, również następuje przez cały czas proces tworzenia nowych osobowości i ten proces zachodzi z wykorzystaniem fizycznej próżni i te nowe osobowości też muszą być przygotowane do inkarnacji. W związku z tym część ludzi, którzy już podejmują się specjalistycznej nauki, mogą zająć się również przygotowaniem takich młodych dusz do tego, żeby mogły w przyszłości się rozwijać. Bo trzeba o tym wiedzieć, że cała rzeczywistość wielowymiarowa nastawiona jest na nieustającą ewolucję. I oczywiście ewolucję zawsze zachodzącą w harmonii, w spójności. W związku z tym nie ma mowy o tym, żeby dopuszczać bieg ewolucji w kierunku, który by komukolwiek by szkodził. O tej spójności zawsze należy pamiętać. W związku z tym, nawet jeżeli uprawiamy naukę i widzimy, że w ramach tej nauki coś nam się nie zgadza, bo poszczególne osiągnięcia do siebie nie przystają, jest to dla nas już natychmiast sygnał, że coś tutaj musi być nie w porządku, skoro tej spójności zabrakło. I tak prawdę powiedziawszy, jest to zdecydowanie lepsze kryterium niż powtarzanie w kółko tego samego doświadczenia. Równie dobrym kryterium jest również porównywanie wniosków wypływających z zupełnie różnych technik badawczych, ponieważ jeżeli w ramach różnych technik badawczych dochodzimy do tych samych wniosków, też mamy do czynienia ze spójnością, w związku z tym już wiemy, że te wnioski powinny być słuszne. Spójność przez cały czas powinna nam, odniesienie do spójności powinno nam cały czas w życiu towarzyszyć. Na tym polega rozwój. Nie ma spójności, nie ma rozwoju.
Jakie jeszcze możemy podjąć próby nauki? Możemy również uczyć się harmonizacji współistnienia różnych form żywych. Także jak widać z tego, mamy cały szereg możliwości do wykorzystania w procesie rozwojowym. No a żebyśmy nie byli za bardzo zmęczeni, to możemy jeszcze dodatkowo korzystać z usług tak zwanego Centrum Humoru. To też jest rodzaj specjalizacji, ponieważ humor i dystans do siebie też jest sposobem na to, by patrzeć na siebie nie egoistycznie, ale z pewnego dystansu, czyli pod kątem spójności z otoczeniem. Mało tego, humor powoduje, że jesteśmy, nawet wybuch szczerego śmiechu powoduje, że zdecydowanie lepiej się czujemy. Jesteśmy po prostu szczęśliwsi. I temu również towarzyszą rozrywki. Rozrywki też organizujemy sobie sami i nie jest to wcale śpiewanie w chórach anielskich, tylko po prostu rozrywki organizujemy sobie mniej więcej na taki sposób, do jakiego przywykliśmy tutaj w jońskim systemie życia. Tu w czasoprzestrzeni. Nawet posuwamy się do tego, że jesteśmy w stanie tych rozrywek szukać w czasoprzestrzennym środowisku, z tym, że zabieramy ze sobą tylko taki zasób energetyczny, żebyśmy nie byli w tym środowisku widziani. Czyli na dobrą sprawę można powiedzieć, że kwestie polityki wielowymiarowej hipersfery poznaliśmy już w stopniu dostatecznym, żeby się teraz zająć innymi problemami. Czyli wracamy do czasoprzestrzeni i zajmujemy się społecznościami komórkowymi naszych ciał organicznych. Co warto wiedzieć od razu na wstępie, kiedy podejdziemy do tego tematu? Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że my jako osobowości, osobowość ludzka, jako człowiek, nie mamy absolutnie żadnego wpływu na politykę naszych komórek. Polityką naszych komórek rządzi natura, a więc wielowymiarowa hipersfera. A jeżeli uważamy, że polityka wielowymiarowej hipersfery jest bez zarzutu, ja uważam, że jest, to również bez zarzutu jest również polityka naszych komórek. I teraz przyjrzyjmy się tej polityce. Na pierwszy rzut oka wyróżnia się jedno. Nie ma w naszym organizmie komórek uprzywilejowanych. Nie istnieją. Każda komórka w naszym organizmie jest równocenna, pracuje dla siebie i dla całej społeczności komórkowej. Zawsze działają na zasadzie współpracy. I niezależnie od tego, że w naszym organizmie też mamy pewną hierarchię, bo całością zarządza centralny układ nerwowy, komórki organizują się również w pewne specjalizacje tworzące organy, czyli mamy coś odpowiadającego samorządom lokalnym i mamy oczywiście komórki, które wchodzą w skład tkanek rozmaitego rodzaju, wykorzystywanych w naszych czynnościach ruchowych po to, by wszystkie komórki w ramach naszego ludzkiego procesu życiowego dostały dokładnie to, co potrzebują.
ale biorąc pod uwagę, że dostaną od nas w postaci pożywienia, tlenu, w postaci płynów, to, co jest im potrzebne do życia, warto wiedzieć o tym, że dystrybucja tych zasobów nie jest rozprowadzana w sposób, który krzywdziłby którąkolwiek komórkę. Każda komórka dostaje dokładnie to, co jest jej potrzebne do wykonania jej procesów życiowych. Takich, żeby ona mogła wykonać to, co do niej należy, i w taki sposób, żeby służyło to całej komórkowej społeczności. Czyli na każdym etapie, czy w obrębie pojedynczej komórki, czy w obrębie wymiany międzykomórkowej, czy w obrębie lokalnego zarządzania, czyli w obrębie organu, wszędzie mamy do czynienia ze współpracą. Mało tego, pomiędzy komórkami a centralnym układem zarządzania zawsze informacje przepływają bez przeszkód. Nie ma żadnej blokady informacji, chyba że tę blokadę informacji my swoją działalnością w środowisku czasoprzestrzennym zakłócimy ten przepływ. Czyli sama natura decyduje o tym, że nie ma żadnej blokady informacji. I dopóki my się w to nie wmieszamy, społeczność komórkowa działa współpracując bez żadnych zakłóceń. Co jeszcze jest ważne? Żadna z komórek nie pracuje na kredyt. Jeżeli jakieś zasoby są niewykorzystane, to te niewykorzystane zasoby gromadzone są w tkance tłuszczowej, która stanowi coś w rodzaju zapasów na tak zwane ciężkie czasy. Co ważne, warto powiedzieć, te zapasy nie są gromadzone na pojedynczych kontach, one są wspólne dla wszystkich. Są tam kierowane, gdzie są potrzebne. Czyli krótko mówiąc, każdy organizm funkcjonuje w oparciu o faktyczne, a nie wirtualne zasoby. Dlaczego podkreślam, że w oparciu o wirtualne zasoby? Ponieważ my funkcjonujemy w dużym stopniu w oparciu o zasoby, których nie mamy. I tak jak bankiem danych w organizmach jest tkanka tłuszczowa, organizmy mają swoją walutę w postaci adenozyna trójfosforanu, który przechodząc w adenozyno dwufosforan oddaje pewną część, uwalnia pewną część energii i ta energia jest, czyli krótko mówiąc, adenozyno-trójfosforan jest walutą obiegową w organizmie wielokomórkowym. I jest rzeczą zupełnie oczywistą, że tego adenozyno-trójfosforanu my nie możemy produkować, ponieważ przejście do adezyno-dwufosforanu i z powrotem do trójfosforanu to są reakcje odwracalne. W związku z tym zawsze funkcjonujemy w oparciu o ten sam zasób energii. Jeżeli potrzebujemy w jakiejś części naszego ciała dodatkowego zasilenia, musimy korzystać z banku. Ludzkie banki niestety produkują nam przez cały czas fikcyjną walutę, ale o tym będziemy mówić już w przyszłości, kiedy będziemy porównywać nasze funkcjonowanie. Co warto jeszcze powiedzieć?
komórki organizmu wielokomórkowego dzielą się swoimi zasobami. Dzielą się dokładnie tak, jak każda z komórek tego potrzebuje. Więc jeżeli jakaś komórka ma nadmiar energii, a sąsiednia ma tej energii mniej, mogą się tą walutą wymieniać. I przypominam, że tą walutą jest cząsteczka adenozyna trójfosforanu, a nie jakaś fikcyjna energia. Tak? Także w momencie, kiedy my dysponujemy pieniędzmi, pieniądze nie są energią, nie są formą energii, tylko są odpowiednikiem adezyna trójfosforanu. Czyli krótko mówiąc, jest to potencjał, który umożliwia nam działanie. Komórkom uwalniana energia z adenozyna-trójfosforanu, natomiast u nas są to pieniądze. Co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie organizmu wielokomórkowego i społeczności komórkowej? Wykształciła sprawne systemy obrony, i obrony wewnętrznej, i obrony zewnętrznej. Do obrony odniesiemy, jeśli chodzi o społeczności ludzkie, odniesiemy się w przyszłości. Nie wiem, Wiolu, czy warto rozwijać tutaj problem obrony wewnętrznej? Tak, myślę, że tak, że to jest ważne. Organizmy wykształciły system obrony wewnętrznej oparty przede wszystkim na układzie immunologicznym, który zawiera coś w rodzaju, można powiedzieć, takiej straży wejściowej w postaci migdałów. I również układu limfatycznego, który zasila nas w komórki, które bronią naszego organizmu. Co jest ważne w związku z tym w procesie naszej obrony wewnętrznej? Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed bakteriami, przed wirusami, to jeżeli mamy przygotować nasz układ wewnętrzny do obrony, którędy musimy wprowadzić te osłabione organizmy inwazyjne? Jak ci się wydaje? Za pomocą szczepionek? No nie. No na pewno za pomocą szczepionek, ale nie wprowadzanych boczną drogą za pomocą strzykawki. Musimy wprowadzić ją przez usta albo przez nos. Albo są też łykając, albo połykając szczepionkę. Tak, często u dzieci są takie właśnie na wzmocnienie odporności, podawane w sposób doustny. Nasz układ immunologiczny, wiedząc, co wprowadzono nam do organizmu, automatycznie przystępuje do obrony, jeżeli wie, jakieś skutki już kiedyś przy dokładnie tej samej substancji zostały wywołane w organizmie. Znaczy nie chodzi tu niekoniecznie o substancje, przez te same mikroby, powiedzmy. I natychmiast przystępuje do obrony. Jeżeli my wprowadzimy tę substancję bokiem, system nie zostanie zaalarmowany. Dlatego szczepionki podawane nam w zastrzykach są mało skuteczne. Mało tego, przed niczym nam nie chronią i my spokojnie zupełnie możemy, jeszcze wdychając dokładnie te same mikroby, przed którymi mamy być chronieni, po takiej szczepionce możemy nawet przejść silniejszą infekcję, a wcale nie osłabioną, jak uczy nas tego
farmacja i medycyna. Nie jest to prawda. Po prostu nauka też jest skorumpowana i działa na naszą szkodę. Natomiast korumpuje naukę w tym wypadku przede wszystkim wielka farmacja, która czerpie z tego krociowe zyski. Skoro już porównujemy naszą działalność z działalnością i polityką naszych komórek, musimy wiedzieć o tym, że polityka medycyny wcale nam nie służy. Czyli polityka ochrony naszego zdrowia przez medycynę i farmację nam nie służy. Natomiast komórki załatwiły tę sprawę perfekcyjnie w organizmie wielokomórkowym. Przed naszym zagrożeniem zewnętrznym chronią nas również odpowiednie systemy, które wyzwalają hormony stresu, zmuszające nas do wysiłku, co nam może zagrażać w otoczeniu. Przede wszystkim ktoś, kto chce nam zrobić krzywdę i nie ma znaczenia, czy to jest człowiek, czy to jest korporacja, czy to jest jakaś instytucja, czy to jest zwierzę. W każdym wypadku poziom adrenaliny i kortyzonu nam się podnosi i my jesteśmy gotowi do akcji obronnej. Ale w tym momencie siada nam układ immunologiczny, bo organizm nie może zużywać energii jednocześnie na obronę zewnętrzną i wewnętrzną. W związku z tym musimy wiedzieć, że jeżeli chcemy dobrze chronić nasze wnętrze, musimy unikać stresu, czyli musimy stworzyć sobie takie środowisko, które nam niczym nie zagraża. I bakteria nie zagraża nam w takim stopniu jak medycyna czy farmacja, dlatego że my jesteśmy do niej już przystosowani poprzez wielowiekowe doświadczenia naszych organizmów. My te organizmy powielamy w ciałach naszych matek. Jesteśmy przygotowani do tego, co nasze matki już poznały, ich matki, czyli nasze babki, prababki i tak dalej. My przez cały czas powielamy doświadczenia komórek, które już je poznały. Nie musimy niczego nowego stwarzać, po prostu trzeba się dostosować do tego, co nasz organizm już zna. Jeżeli wyprodukujemy sobie nowego wirusa jako broń bakteriologiczną, no to będziemy mieli wtedy problem, bo trzeba będzie nasze organizmy przystosować do tego, żeby nasze organizmy sobie z tym problemem poradziły. Ale to już będzie kwestia naszej polityki, ludzkiej polityki, a nie polityki organizmu, bo organizm poradzi sobie ze wszystkim. Czyli to my musimy jakby wkodować w nasz organizm coś, co później fraktalnie będzie pojawiać się u kolejnych pokoleń, tak? To jest już wkodowane. Każdy nowy organizm, który będzie nas z zewnątrz atakował, mam na myśli tutaj mikroby, wirusy, bakterie rozmaitego rodzaju, każdy taki organizm już dostarcza naszemu ciału doświadczeń. I w związku z tym, jeżeli w naszym ciele my te doświadczenia poznamy, a będziemy zbierać doświadczenia i od matki, i od ojca, bo jak wiemy, chromozomy matki i ojca łączą się ze sobą, przekazując doświadczenia poprzednich pokoleń. W związku z tym do tego wszystkiego, co było, my jesteśmy już przystosowani. I dlatego po pewnym czasie wszelkiego rodzaju epidemie kończą się.
sposób naturalny i nie musimy temu specjalnie pomagać. Ale jeżeli coś przygotowujemy dla naszych wrogów w środowisku, no to wtedy istnieje możliwość, że nie tylko wroga tym potraktujemy, ale siebie również, czyli musimy się przed tym zabezpieczyć. Jeżeli chcemy się przez tym zabezpieczyć, to też musimy to wprowadzić przez usta, nie przez trzy. Danusia, a to ja mam takie pytanie trochę wywrotowe. To jeżeli ta pandemia, która ostatnio była, już jest przez dłuższy czas, bo to już nie jest tak, że to pół roku, tylko więcej niż 2 lata, my wszyscy w jakiś sposób z nią obcowaliśmy, to powiedz mi, teraz te maseczki, które są potrzebne w aptekach, jakichś służbach zdrowia, gdzie idziemy do jakiejś przychodni, w szpitalach, to czemu to służy, poza tym, że człowiek... Weź pod uwagę jedną rzecz. System szczepień doprowadza do mutacji tego, przed czym byliśmy chronieni. A jeżeli prowadzi do mutacji, to my musimy już dostosować się do następnej mutacji wirusa. Więc im bardziej będziemy się chronić maseczkami, tym dłużej będzie trwała akcja maseczkowa. No dobrze. Skoro już mówimy o polityce, ale to jest nasza polityka, nie komórek. Tak, Komórki się do tego przystosują, bo mają wbudowane programy naprawcze. Mają wbudowane programy, które nas chronią przed infekcją. Czyli jakbyśmy teraz wszyscy zdjęli te maseczki i w tych maseczkach nie chodzili, to jest szansa, żeby się wszystko unormowało. Oczywiście, że tak. I o tym mówili wszyscy bakteriolodzy, którzy rzeczywiście chcieli nam przekazać rzetelną wiedzę. Ale rozpętano panikę i mieliśmy to, co mieliśmy. No można powiedzieć, że I już... do dzisiejszego dnia ja obserwuję starych ludzi, którzy są święcie przekonani, że to, czego się dowiedzieli z telewizji, to jest święta prawda. W związku z tym, wychodząc z domu, zakładają na twarz maseczki. Rozumiem. Także, prawdę mówiąc, w zasadzie my doskonale wiemy, w jaki sposób nasza społeczność wielokomórkowa, przejmując politykę wielowymiarowej hipersfery, zorganizowała swoją wewnętrzną politykę. I teraz myślę, że bardzo warto byłoby zastanowić się, zanim się zastanowimy, jeszcze warto byłoby poruszyć jedną rzecz. Komórki przez wiele setek lat doskonaliły swoją efektywność. Nasza efektywność tymczasem jest marnotrawiona. Na co? Na zagrożenia, które sami sobie stwarzamy. Musimy walczyć z tymi zagrożeniami. Więc jeżeli walczymy z zagrożeniami, które sami sobie stwarzamy, to nasza efektywność jest żadna. A w każdym razie dużo mniejsza niż mogłaby być. I wydaje mi się, że tę wyższość komórek nad społecznościami ludzkimi też warto podkreślić. A skoro już jesteśmy przy społecznościach ludzkich, to trzeba się zastanowić, jakie są źródła patologii w naszych społecznościach. Bo jeżeli my nie będziemy mieć wiedzy na temat tego, co jest źródłem tego, że my jesteśmy dysfunkcyjni, to nie będziemy mogli tego poprawić, prawda? Jak najbardziej. Czyli krótko mówiąc, obserwując źródła naszych patologii, kiedy się zorientujemy, jakie one są, powinniśmy zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nasze priorytety nie są fałszywe.
Co bowiem przede wszystkim rządzi ludzkimi społecznościami? Przekonania. Przekonania, które nam są wpajane praktycznie od momentu naszych narodzin. Te przekonania wpajają nam rodzice, ponieważ przekazują nam swoje przekonania. Te przekonania wpajają nam systemy religijne. Te przekonania wpaja nam system edukacji, który nam narzuca, co jest słuszne, a co nie, co jest możliwe, a co nie. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w gruncie rzeczy robotami sterowanymi przekonaniami. Jeżeli nasze przekonania są prawdziwe, to wszystko w porządku, to wtedy funkcjonujemy tak jak hipersfera. Jeżeli nasze przekonania są fałszywe, to wtedy jesteśmy dysfunkcyjni. W tej sytuacji warto zastanowić się, w jaki sposób w ogóle zaczęły u nas pojawiać się te przekonania i w jaki sposób się kształtowały. Funkcjonujemy tutaj nie jako wspólnota od samego początku, to znaczy początkowo byliśmy wspólnotą, ponieważ żyliśmy tu w bardzo trudnych warunkach i żeby przetrwać, musieliśmy ze sobą współpracować w obrębie wspólnoty. Ale jak porośliśmy w piórka i okazało się, że obok nas znajduje się inna wspólnota, która by chciała podzielić się naszymi osiągnięciami, to musieliśmy zacząć się bronić. Czyli musieliśmy stworzyć oddziały zbrojne, które broniły wspólnoty. System obronny. Słucham? System obronny. Jak najbardziej. Ale proszę zwrócić uwagę, że to już się zaczęło tworzyć w związku z egoizmem, ponieważ ci, którzy mieli więcej, nie chcieli się podzielić z tymi, którzy mieli mniej. W związku z tym ci, którzy mieli mniej, mieli i mogli mniej, poczuli się pokrzywdzeni i dochodziło do konfliktów i walk zbrojnych. Później nasz egoizm jeszcze wzmocnił się o różnice statusów w obrębie społeczności. Bo byli tacy, którzy, skoro już mieli oręż w ręku, dlaczego nie zagarnąć dla siebie więcej, prawda? Więc zaczęliśmy się różnić również statusem materialnym. I to są źródła naszych patologii. Właśnie różnica statusu materialnego, różnica tego, jak jesteśmy ustawieni w społeczności w ramach drabiny administracyjnej, czyli ten, kto jest na szczycie drabiny, ma więcej, może więcej. Ten, który jest na dole, w zasadzie sprowadzany jest nieomalże do roli niewolnika tych, którzy są powyżej niego. Każdy, kto jest powyżej, ma prawo rządzić tymi, którzy znajdują się na niższym stopniu drabiny administracyjnej. Czyli to zróżnicowanie nie służy ewolucji, tylko służy też konfliktom. I mieliśmy się o tym możliwość przekonać w czasach, kiedy dochodziło do rewolucji. Rewolucja to niestety nie jest ewolucja, w związku z tym każda rewolucja krwawa zjada nie tylko tych, przeciwko którym jest skierowana, ale również i własne dzieci. Rewolucja, która miała miejsce w 1917 roku w Rosji, absolutnie nie wyrównała szans wszystkim. I doskonale o tym wiemy, bo co się okazało po zwycięstwie rewolucji? Zaczął się dokładnie taki sam proces, jak w obrębie wspólnoty pierwotnej. I ten proces został bardzo ładnie przedstawiony w folwarku zwierzęcym.
Orwell bezbłędnie przewidział, w jaki sposób potoczą się dalsze losy Związku Radzieckiego. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, radzę przeczytać. Zorientuje się wtedy bezbłędnie, dlaczego zróżnicowanie w obrębie społeczności, jeśli chodzi o stan posiadania i możliwości, nie sprzyja rozwojowi i harmonii w obrębie społeczności. I nie ma znaczenia, czy to będzie w Związku Radzieckim, czy to będzie w Wenezueli, czy będzie na Kubie. Każda taka rewolucyjna społeczność nigdy nie będzie funkcjonować harmonijnie, nawet wtedy, jeżeli ma na celu doprowadzenie do równości społecznej. Ja wiem, że istnieje takie przekonanie, że równość społeczna jest czymś niemożliwym. Ale dlaczego w tej chwili ona jest niemożliwa? Dlatego, że my już mamy nawyki pewne. Mamy przekonania, że tego po prostu zmienić się nie da. Ale to nieprawda. To się da zmienić, ale nie zmieni się tego w ten sposób, że się wsadzi ręce pod tyłek i nie zrobi się żadnego gestu czy działania w kierunku tego, żeby zmienić cokolwiek. Żadna Rada Galaktyczna nie zrobi na Ziemi porządku. Żaden ufoludek, który się tu pojawi, też nam nie zmieni zasad, według których funkcjonujemy. Te zasady musimy zmienić my. To jest nasze dzieło. I nie ma mowy o tym, żebyśmy te zasady zmienili na drodze koherencji globalnej, która została już wypróbowana na wiele sposobów, chociażby w Stanach Zjednoczonych, bo doskonale wiemy o tym, że w momencie, kiedy kończy się koherencja, kończy się również jej skutek. My musimy zmienić nasze nawyki myślowe, nasze schematy myślowe. Jeżeli je zmienimy, zmieni się również nasze zachowanie. Zmieni się wtedy również nasze prawo, bo prawo też nie jest sprawiedliwe i równe dla każdego. Mamy demokrację. Wydaje nam się, że prawo jest równe dla wszystkich. W tej chwili zmiany prawa zaszły w Polsce tak daleko, że prawo przestało być to samo dla wszystkich. Poseł, jeżeli przekroczy zakazy zachowania się na drodze, nie jest karany mandatem. Poseł, który na przykład potrąci kogoś na pasach, też nie ponosi odpowiedzialności. A zwykły człowiek jest bezsilny. Jeżeli prawo będzie skorumpowane, a w tej chwili jest skorumpowane, bo jest zawłaszczone przez jedną partię polityczną, to nie możemy się spodziewać, że zostaniemy sprawiedliwie przez niego potraktowani. Czyli jest następna patologia, którą trzeba odwrócić. Ale jeżeli będziemy wspierać partie, które te patologie konserwują, to niczego nie zmienimy w naszym środowisku. Czyli nasze środowisko będzie w stosunku do nas wrogie, czyli będzie nas stresować, czyli krótko mówiąc, nasze zdrowie automatycznie nie będzie mogło być utrzymywane przez programy, które mamy wbudowane w nasz system komórkowy, ponieważ cała para będzie szła w gwizdek obrony przed zewnętrznym zagrożeniem. W momencie, kiedy się musimy bronić przed zewnętrznym zagrożeniem, obrona naszego ciała nie funkcjonuje. Nie da rady bronić i tego jednocześnie. Albo. Ja jeśli mogę dodać, to, bo tutaj jakby poruszyliśmy kwestię partii rządzącej, ale wydaje mi się, że jeszcze musimy jakby zaakcentować to,
jakby każdy z nas teraz musi wejść w siebie i zapytać siebie, czy chciałoby oddać coś, co uważa na przykład za szacunek do siebie, na przykład, że już nie będzie panią, panem, że być może w komunikacji będzie musiał, nie wiem, nie będzie siedzeń, wszyscy będą stali, a nie, że ktoś ma jakieś większe lub mniejsze prawa. Ja nie mówię o chorych, tylko generalnie, że być może jeden czuje się lepszy wtedy, kiedy ma lepszy samochód, a drugi czuje się gorszy, bo tego samochodu nie ma. I na przykład może trzeba byłoby na cele ogólne oddać ten swój samochód. A ja się zastanawiam, czy system leasingowy nie byłby lepszy. Po co posiadać? Tak, no po właśnie. co posiadać dom? Po co posiadać samochód? Kiedy my możemy po prostu wynajmować taki dom, jaki jest nam potrzebny, ale musimy mieć zasoby. I tymi zasobami musimy się dzielić sprawiedliwie. No właśnie, ale nie każdy będzie chciał, bo wystarczy spojrzeć na kierowcę na drodze, tak? Jeden jedzie zgodnie z przepisami, które są w jakiś sposób przez kogoś unormowane, drugi się nie stosuje do tych przepisów i uważa, że każdy inny, który jedzie wolniej, jest frajerem. I chodzi mi o coś takiego, że my zawsze mówimy tak też właśnie o tym, że to jakaś partia, że coś tam, ale czy ja sama jestem w stanie zrezygnować ze swoich przywilejów? No, jasne, że od tego trzeba zacząć. Jeżeli my chcemy mieć przywilej 500+ i nie chcemy z niego zrezygnować, to godzimy się na to, że w naszym systemie będą funkcjonować tak zwane pasożyty. Bo jeżeli ktoś nie pracuje, nie wkłada niczego do wspólnej miski, a tylko wybiera, to nie jest harmonijne współżycie. Ja rozumiem, że każda rodzina powinna dostać dokładnie to, czego potrzebuje, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś dla wspólnoty wypracuje. No właśnie. Jeżeli mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, to zwracam uwagę, że w czasach niesłusznie uważanych za wspaniałe, jednak mimo wszystko osoby niepełnosprawne miały zapewnioną pracę i środki utrzymania. W tej chwili osoby sprawne znajdują się na marginesie społeczności. Czyli nawet ta kulawa demokracja ludowa, którą zaliczyliśmy w PRL-u, była lepsza niż w tej chwili równie kulawy kapitalizm. Kapitalizm też nie jest najlepszym środkiem. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, demokrację, nawet zakładając, że w tej chwili mamy demokrację kapitalistyczną, to też nie jest najlepszy rodzaj demokracji. Tak prawdę powiedziawszy, skoro już mówimy o demokracji, bo komórki niewątpliwie są demokratyczne, ponieważ każda decyduje o swoim dobrostanie i o dobrostanie całości organizmu wielokomórkowego. My jako pojedyncze komórki organizmu społecznego w obrębie naszego kraju nie decydujemy praktycznie o niczym. Dlaczego? Dlatego, że my wybieramy sobie przedstawicieli. Przedstawiciele nie są za nic odpowiedzialni i my też nie. Czyli co mamy? Organ w burdelu. No tak. Przepraszam za wyrażenie. Było cudowne. Pasowało jak olał. Także normy prawne należy zmienić. W jaki sposób? Przede wszystkim warto się zastanowić nad tym, żeby stworzyć demokrację obywatelską, a nie przedstawicielską. Jeżeli stworzymy demokrację obywatelską, będziemy stanowić prawo również z uczestnictwem obywateli,
i przede wszystkim z uczestnictwem obywateli. Jeżeli obywatele będą to prawo zatwierdzać w ramach referendum, a nie pasożyty znajdujące się na sali sejmowej, które takie prawo przygotowują, jakie im służy i dokładnie takie prawo ustanawiają. Czyli prawo powinno być przygotowywane z naszym udziałem, prawo powinno być ustanawiane z naszym udziałem i wtedy, jeżeli to prawo będzie złe, to my będziemy ponosić tego konsekwencje. Czyli bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość stanowionego prawa. Warto przejść na demokrację obywatelską z demokracji przedstawicielskiej. Mieliśmy tego rodzaju próby, ponieważ u nas, nie tylko w Hiszpanii, nie tylko w Islandii, nie tylko w Szwajcarii, podjęto próby demokracji obywatelskiej. Podjęto je również u nas w postaci inicjatywy Obywatele decydują. No i co się z tą inicjatywą stało? Rozeszła się, bo właściwie każdy z obywateli przystosowanych, przekonanych o tym, że ktoś lepiej to zrobi, a właściwie dlaczego ja się mam męczyć, kiedy inni mogą mi wszystko podać na tacy, po prostu nic w tej sprawie nie zrobili. Już nie mówiąc o oporze tych, którzy są przy władzy, w związku z powyższym demokracja obywatelska im też nie służy, bo demokracja obywatelska odbierze im przywileje. Nie ma władzy, nie ma przywilejów. Jakiś szczątek władzy być musi, przynajmniej tak jak w naszych organizmach wielokomórkowych, czyli to centrum sterowania musi być, centrum nie planowo-decyzyjne, ale przynajmniej planowe, które później steruje funkcjonowaniem państwa. Niemniej jednak, w jaki sposób jest zorganizowana nasza polityka, warto, żebyśmy my się w to włączyli. Nie będziemy się włączać w politykę, to nam będą inni tę politykę organizować dla nas. Czyli wtedy będą oni i będziemy my. Czyli będą panowie i niewolnicy. Musimy się zdecydować, na co się czego chcemy. Danusia, a w życiu organizmu jest taka sytuacja, że jakaś komórka może nie chcieć brać w czymś udziału? Oczywiście mamy taką sytuację, mamy przecież komórki nowotworowe, które wyłamują się ze wspólnoty. Znamy również, jaki jest tego efekt. Jeżeli nie usuniemy tych komórek, nie zlikwidujemy, i tutaj jest problem, albo ich nie uzdrowimy, to taki organizm ginie. Krótko mówiąc, albo się zabierzemy za uzdrawianie, bo przecież nie będziemy wyrzynać naszych władz. Jeśli się nie zabierzemy za uzdrawianie naszej polityki, to wiadomo, co nam grozi. A w jaki śmierć organizmu. Tak. Taka śmierć organizmu w tej chwili grozi naszym wschodnim sąsiadom. Jeżeli nie wspomożemy im w ramach współpracy jako Europejska Grupa Narodów, jeżeli nie pomożemy im obronić się przed inwazją agresora, to Ukraina zginie. Przestanie istnieć. Doskonale wiemy, jak Rosjanie się zachowywali na naszych terenach w 1939 roku, bo przecież oni tu wkroczyli prawie równocześnie, no, z pewnym opóźnieniem, bo 17 września wkroczyli od wschodu, a 1 września od zachodu wkroczyli Niemcy. W ramach paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie zapominajmy o tym. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia
z Bolszewią, czy mamy do czynienia z nazistami, bo Bolszewia to też jest nazizm, też faszyzm. Danusia. I zwracam uwagę na jedno, że Rosjanie są przyzwyczajeni do rządów autorytarnych, gdzie człowiek nie ma absolutnie nic do powiedzenia. W tej chwili nawet migranci, którzy się znajdują w obrębie Rosji, będą zmuszani do służby wojskowej, bo brakuje im mięsa armatniego. I wcale nie uważam, że Rosjanom nie należy współczuć. Należy im współczuć. Ale oni sami muszą zrozumieć, że ich funkcjonowanie jest dysfunkcyjne. Jeżeli oni tego nie zrozumieją, to nikt nie zmieni ich sposobu zarządzania państwem. I dokładnie to samo my musimy zrobić porządek u siebie. No właśnie, i o to chciałam zapytać. Jak można doprowadzić do synchronizacji władzy i społeczeństwa? Jak można doprowadzić? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, tak jak powiedziałam, żeby poznać źródła patologii. Tych źródeł patologii jest więcej niż te, które wymieniłam. Również prawo patentowe jest źródłem patologii. Prawo własności jest źródłem patologii. Prawa autorskie są źródłem patologii, to znaczy prawo własności autorskiej. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że każdy, który coś osiągnie i udostępnia, powinien dostać za to wynagrodzenie. Coś wyprodukuje i udostępnia, należy mu się wynagrodzenie jak psu kości. A jeżeli nie wynagrodzenie, to przynajmniej tantiemy od zastosowania tego nowego urządzenia, nowej technologii, od udostępnienia dóbr kulturalnych, tantiemy, ale nie takie, żeby spowodować znów nadmierne gromadzenie kapitału. Bo w momencie, kiedy zaczniemy rozwarstwiać nasze warstwy, nasze społeczności, automatycznie znów doprowadzimy do poczucia krzywdy. Czyli kwestie patentowe trzeba rozwiązać inaczej. Inaczej trzeba rozwiązać również kwestie prawa własności i praw autorskich. Należy również zastanowić się nad tym, jak długo ta ochrona patentowa ma trwać, jeżeli w ogóle, bo może powinna się tylko sprowadzać właśnie do tantiem. Tak, żeby te tantiemy całkowicie zadowoliły, to znów kwestia, co kogo zadowala, żeby ten człowiek, który coś udostępnił, dobra kultury, rozwiązanie technologiczne, jakiś patent na przykład w dziedzinie medycyny czy farmacji, żeby umożliwił mu pracę nad kolejnym osiągnięciem i jednocześnie umożliwił mu funkcjonowanie w obrębie społeczności tak, żeby nie wybijał się nad innych, a jednocześnie był zadowolony z tego, co ma. To nie jest proste. Tak, tak, ale to są twórcy, a inni, ci, co nic nie tworzą takiego spektakularnego, to muszą mieć godziwe wynagrodzenie za pracę, bo oni też wytwarzają coś, co inni konsumują. Prawo patentowe właściwie uprzywilejowuje właściciela patentów, natomiast nie daje żadnych szans konsumentom patentów, prawda? Tak.
I dokładnie to samo trzeba zmienić w obrębie praw autorskich. Autor ma prawo utrzymać się i ma prawo mieć, zorganizować sobie środki, które umożliwią mu tworzenie nowego dzieła. Ale to nie znaczy, że te tantiemy, które otrzyma, spowodują, że będzie mógł wykupić pół województwa i zrobić tam sobie swoją własną rezydencję. Mhm. No dobrze, To wszystko musi być wyważone. A ten rak w postaci władzy, jak go zsynchronizować z resztą? Myślę, że tutaj przede wszystkim w grę jeszcze wchodzi wymiana informacji. W komórkach informacja jest przekazywana dwukierunkowo. Od centrum zarządzania do komórek i również informacja oddolna dochodzi do centrum zarządzania. W tej chwili centrum zarządzania całkowicie odcięło się od informacji od ludzi. Bo to, co się dzieje podczas kampanii wyborczej, to jest, co tam dużo mówić, to jest śmiechu warte. To się w ogóle nie przekłada na to, co będzie po wyborach. Tak. Ci ludzie, którzy wybierają, muszą mieć możliwość kontrolowania władzy i muszą mieć możliwość odwoływania władzy. Jeżeli nie ma tej możliwości, nie ma również równowagi i nie ma harmonii. No wszystko musimy sprowadzić do harmonii. Musimy wypracować sobie rozwiązania. Przecież mamy rozwiązania w społeczności komórkowej, w związku z tym te same rozwiązania musimy przenieść na nasz grunt. Czyli krótko mówiąc, musimy wykasować wszelkie przywileje. Jakie one są. A powiedz mi, a w tym organizmie, na tej płaszczyźnie wielokomórkowej, na przykład jest jakaś komórka najważniejsza z najważniejszych, tak jak my... Żadna nie jest najważniejsza z najważniejszych. Wszystkie są sobie równe, jeśli chodzi o stopień uprzywilejowania. Każda komórka pracuje na rzecz swoją i swojej społeczności. Więc nie ma mowy o tym, żeby była uprzywilejowana, skoro dostaje dokładnie to, co potrzebuje do swojego funkcjonowania, do swojej pracy, do tego, żeby spełnić się w obrębie społeczności. I dokładnie to samo musi być z człowiekiem. Człowiek musi mieć warunki do spełniania się w obrębie społeczności i jednocześnie żaden z członków społeczności nie powinien wyrastać nad innych. Czyli krótko mówiąc, nie może być takiej sytuacji, że wychodzi pani Broszka i twierdzi, dostajemy, bo nam się to należy. A ja tak broszki lubiłam. Nie mogę chodzić w tej biżuterii od prawie 8 lat. Danusia, a powiedz mi, komórki sobie poradziły. Jakby cały czas starają się... Komórki miały na to bardzo dużo czasu. Nasze państwo podobno istnieje 1000 lat. To jest tylko 1000 lat. Ale to nie znaczy, że mamy usiąść na tyłku i nic nie robić. Czas najwyższy wziąć się za robotę, czyli wziąć odpowiedzialność za jakość swojego życia. A dopóki nie weźmiemy tej odpowiedzialności na siebie, nic się nie zmieni. Danusia, a w którym momencie, patrząc właśnie dalej na świat komórek, można zauważyć, że tak jak tutaj, że te komórki robią się kancerogenne, czyli że one w taką dysfunkcję wpadają? Bo one, jak to się mówi, zgarniają pod siebie, czyli robią dokładnie to, co ludzie.
rozwijają się kosztem innych komórek. Tworzy się guz, uciska sploty nerwowe, pojawia się ból. Ale jak ten organizm do tego doprowadził? Rozumiem, stres, tak? Nie wiem, jakieś kwestie cywilizacyjne. Co może być jeszcze? Bo ja tak sobie cały czas myślę o tej naszej pierwocinie, skąd my wyszliśmy. Tak prawdę powiedziawszy, powodów jest wiele. Pierwszy powód naczelny to stres. Drugi powód to leki. Leki, które wprowadzamy w nadmiarze. Trzeba pamiętać o tym, że nasza medycyna też jest dysfunkcyjna. Wprowadzając farmaceutyki do organizmu, my rozkalibrowujemy organizm. A jeśli go rozkalibrowujemy, dajemy szansę do wzrostu komórek rakowych. Dlaczego rozkalibrowujemy? Ponieważ oprócz substancji czynnej, która ma się znaleźć w ściśle określonym miejscu, my wprowadzamy ją w nadmiarze i jeszcze z towarzystwem innych specyfików, które nie są obojętne dla zdrowia. Niemniej jednak wprowadzane są razem z substancją czynną. Substancja czynna jest wprowadzana w nadmiarze po to, żeby w odpowiedniej ilości dotarła tam, gdzie jest potrzebna. Ale tam, gdzie nie jest potrzebna, narozrabia. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie funkcje naszego organizmu są wzajemnie sprzężone. Więc ona nie będzie obojętna w innych częściach organizmu. Tam, gdzie jest niepotrzebna, wprowadzi zakłócenia. Czyli każdy lek, który wprowadzamy, każdy farmaceutyk, który wprowadzamy do organizmu, to jest źródło zakłócenia. Pytasz się, jakie? No, wiadomo jakie. Tylko kto ci to powie? Mamy również chemię w naszej żywności. Kolejne zagrożenie. Przecież my tam mamy chemię, której w ogóle w tym być nie powinno. I ona też nam szkodzi. Po co jest wprowadzana? Żeby mleczko musiało być zużyte nie w ciągu jednego dnia, tylko w ciągu 2 tygodni. W związku z tym to, co tam wywalimy, rzeczywiście doprowadza do tego, że mleko się nie psuje, ale psuje nas w środku. I to tylko na przykładzie mleka, bo przecież wszystko jest szpikowane. Wędliny, rozmaite przygotowane dla nas potrawy, dodatki smakowe. Ja na przykład jestem uczulona w wyniku swojej pracy zawodowej na pochodne benzenu. Ale te pochodne benzenu są w każdej żywności przetworzonej. To rozumiem, że bardzo świadomie jesz. Nie, po prostu bardzo świadomie ich unikam. Ale jeżeli ludzie to spożywają, to oni się w końcu też z tymi kancerogenami stykając uczulą na nie. Bo to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie dlatego, że stykałam się akurat z kancerogenami w swojej pracy zawodowej, to się na nie uczuliłam. Jeżeli ja je będę jadła, to też się na nie uczulę. Rozumiem. Na polityków też się można uczulić. Też. Skoro już mówimy o patentach, warto powiedzieć o pracach naukowych. Kiedyś prace naukowe były dostępne dla wszystkich. W tej chwili, żeby mieć dostęp do pracy naukowej, musimy wykupić każdy artykuł. Czyli nie mamy dostępu do wiedzy. A nasza wielowymiarowa hipersfera dzieli się z nami, z wszystkimi swoimi zasobami i nie żąda za to rachunku. Czyli tutaj też nie jesteśmy spójni. Jeżeli
jest jakieś osiągnięcie naukowe, naukowiec dostał za to wynagrodzenie, jego osiągnięcie powinno być dostępne dla wszystkich. Powinno służyć wszystkim, tak jak wyniki, rezultaty naszych doświadczeń służą nie tylko całemu naszemu systemowi życia i tu, i w rzeczywistości ukrytej, ale również całej hipersferze. Mhm. Danusia, to teraz ja Ciebie tak przewrotnie zapytam. Jeżeli politycy dostają sygnał od służb specjalnych, że właśnie zbliża się wojna, bo tak działa wywiad się dowiedział. Czy w tym momencie ci politycy powinni poinformować opinię publiczną, czy tak jak to zawsze ma miejsce? Co to znaczy zbliża się wojna? Że są prowadzone... Muszą być jakieś symptomy i muszą być jakieś przyczyny tego. Mhm. Bo powiem Ci, patrząc chociażby właśnie na ostatni konflikt, który wywołała Rosja, bardzo długo nie mówiło się o tym, że Rosjanie się do czegokolwiek przygotowują. Zostaliśmy poinformowani praktycznie w ostatnim momencie. Tak prawdę powiedziawszy, nie zostaliśmy o tym powiadomieni w ostatnim momencie. Dokładnie wszyscy na ten temat dużo wiedzieli, ponieważ było wiadomo, co Rosja robiła wcześniej, zanim uderzyła na Ukrainę. Przeszła walcem drogowym po Czeczenii. No Zaatakowała Gruzję. Dokładnie wiedzieliśmy, w jaki sposób rozpoczyna Rosja swoje działania. Przez wywoływanie konfliktów. Tak, Danusia, ale chodzi mi nie o taką sytuację, że ktoś na co dzień śledzi na bieżąco te wszystkie informacje, potrafi połączyć wszystkie właśnie... To nie jest tak, że my wszyscy razem zbierzemy się na przykład na jakimś szczycie i ustanowimy, że od jutra to my już będziemy funkcjonować inaczej. To tak nie działa. Mhm. To jest proces ewolucyjny. Zacząć musimy od edukacji. Przecież tego wszystkiego, o czym ja w tej chwili tutaj mówię, nikt nie dowiaduje się u nas w szkołach. Nikt nas nie uczy umiejętności współżycia w społeczeństwie. Nikt nas nie uczy myślenia samodzielnego. Nauka odbywa się na zasadzie wkuwania i zdawania w postaci testów. To nie jest nauka, to jest stresowanie. Tak. Wiesz, Danusia, nawet jak dzisiaj powiedziałaś o tym społeczeństwie obywatelskim, to ja mam 2 dzieci i jakby widziałam tą edukację prowadzoną w szkołach. I dopiero gdy wysłałam do Fundacji Geremka te dzieci, żeby poznały, czym jest społeczeństwo obywatelskie, bo tam takie tematy są roczne i pokazywane na wielu płaszczyznach, uczą dzieci, jak to jest być w takim społeczeństwie obywatelskim, jak myśleć, na co zwracać uwagę, na co się uwrażliwiać, to ja w szkole nigdzie tego nie zauważyłam. Nigdzie, ani na lekcji historii. Ale programu edukacji nie ustalają nauczyciele. Mhm. Program edukacji ustalają politycy. Politycy, którzy nie mają pod tym względem absolutnie żadnego przygotowania i wiedzy. Mhm. No weźmy naszego ministra edukacji. Dlatego mówię, jeżeli obywatele nie wezmą w swoje ręce odpowiedzialności za jakość naszego życia, to nie poprawi nam się edukacja, ale od edukacji trzeba zacząć. My musimy wiedzieć, dlaczego my tworzymy społeczeństwa dysfunkcyjne. Musimy wiedzieć, jakie priorytety nam mają przyświecać, co jest ważne, a co nie. Nie może być tak, że jakaś organizacja tworząca osobowość prawną, jak Kościół katolicki, może nam mieszać w garach i w życiu. Bo oni nie biorą za nas odpowiedzialności. Odpowiedzialność, o której oni mówią, że oni nas rozgrzeszą i dadzą nam wytrych do raju,
to jest bzdura, to nie jest prawda, to jest bajka dla dorosłych. Jeżeli wiemy, jak funkcjonuje hipersfera, jeżeli wiemy, w jaki sposób współpracuje ze sobą rzeczywistość czasoprzestrzenna i rzeczywistość ukryta, to my już wiemy, jakie są zasady współpracy i jaką politykę powinniśmy wprowadzić w społeczeństwach ludzkich. My to już wiemy, tylko kto nas o tym poinformuje, że to właśnie tak funkcjonuje. Przecież o tym, że nie było wielkiego wybuchu, a nasza wielowymiarowa hipersfera powstała w wyniku uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii, dowiedzieliśmy się po raz pierwszy w roku 2005. W tej chwili mamy rok 2023. Jak wielu ludzi o tym wie? No niewielu. Dalej uczymy się o wielkim wybuchu. Mało tego, dalej szukamy bozonu Higgsa podobno. Dalej próbujemy się zorientować, co było w sekundę po wielkim wybuchu. Możemy sobie darować wywalanie pieniędzy na te cele. Nawet ci, którzy penetrują rzeczywistość pozaczasoprzestrzenną, też przynoszą stamtąd informację, wielkiego wybuchu nigdy nie było. Jest wielki emiter. Czyli krótko mówiąc, naszą całą wielowymiarową hipersferą co rządzi? Elektromagnetyzm. Światło. Tam są zakodowane wszystkie informacje o naszych doświadczeniach. Elektromagnetyzm te informacje nam przekazuje. Przekazuje nam również zasoby energetyczne fizycznej próżni. Pytamy się, co jest naszym źródłem. Wiadomo, że próżnia fizyczna, bo stamtąd wszystko się wyłoniło, ale nie próżnia jest centrum decyzyjnym i organizacyjnym. Takie centrum mamy w rzeczywistości ukrytej, w rzeczywistości bliźniaczej w stosunku do czasoprzestrzeni. I bardzo dobrze, bo tutaj absolutnie nic nie funkcjonuje tak, jak powinno. My się tego, jak powinniśmy funkcjonować, dopiero musimy nauczyć. A musimy się nauczyć po to, żeby poznać zasady harmonijnego współistnienia. My jesteśmy po prostu poletkiem doświadczalnym wielowymiarowej świadomości. Nasze doświadczenia będą wykorzystywane w całym procesie ewolucji, bo ewolucja ma jeden kierunek ruchu. Zawsze rozwój, nigdy cofanie się w rozwoju. Natomiast my, nawet tu w Polsce, już sobie zafundowaliśmy cofanie się w rozwoju. No tak, mamy to na co dzień. Danusia, a powiedz mi taką rzecz. Jeżeli rządzi nami elektromagnetyzm, ja się z tym zgadzam w 100%, i my w jakiś sposób chcemy rozwinąć się. I rozumiem, że gdy się rozwijamy, jakby możemy przez to zdobywać nowe potencjały, czyli jakby na nowe... Jak się rozwijamy? W jaki sposób? Jakie do tego wykorzystujemy dane? Oprócz oczywiście naszych doświadczeń. Poza doświadczeniami, na przykład biorę, czytam Twoją książkę, która pozwala mi... Poczekaj. Wracasz to nie chodzi o moje książki. Wiedza nam jest potrzebna, rzetelna wiedza, a nie indoktrinacja. Danusia, poczekaj, no właśnie do tego jakby zmierzam. Czytam Twoją książkę, zaczynam się zastanawiać, zaczynam wątpić, zaczynam rozpruwać swój program. Przez to, że rozprułam ten program, moja świadomość zaczyna się zmieniać. Równie dobrze to może być czyjaś inna książka, ale tu ja wzięłam Ciebie, bo z Tobą rozmawiam i wiem, że dobre książki piszesz. Ta świadomość mi się zmienia. Rozumiem, że mój elektromagnetyzm
w jakiś sposób albo się rozszerza, albo przełącza. Jest elektromagnetyzm. Świadomość ci się zwiększa. Po prostu, krótko mówiąc, wiesz więcej i lepiej potrafisz swoją wiedzę wykorzystać. Bo wiedza to jeszcze nie wszystko. Trzeba umieć ją wykorzystać. My w rajskiej strefie rzeczywistości ukrytej uczymy się nie tylko wiedzieć, ale również korzystać z tej wiedzy. I dokładnie to powinniśmy tutaj realizować też. Sama wiedza to jeszcze nic, ale umiejętność jej wykorzystania to już jest mądrość. Tak, ale niektórzy ludzie na przykład mówią coś takiego, że odkąd coś im się w życiu przydarzyło, zaczęli przyciągać do siebie ludzi i sytuacje. Rozumiem, że w tym momencie to zaczyna też działać ten elektromagnetyzm. Nie, działa rezonans. Oczywiście też elektromagnetyzm, ale na zasadzie rezonansu. Podobno przyciąga podobne. Po prostu przyciągasz to, z czym rezonujesz. Ale przyciągam, czyli ten udział magnetyzmu jest. Oczywiście, że jest. Okay. Ale to nie jest tak, że... To wszystko rozpatrywać nie filozoficznie, tylko jako fizykę, bo widzisz, wiedza powinna też stanowić komplementarną całość, tak jak rzeczywistość. W związku z tym nie można wiedzy poszatkować, tak jak wyrzuciliśmy poza nawias wiedzy politykę, bo polityka jest wredna. Polityka nie jest wredna. Polityka jest dokładnie taka, jaką realizujemy. Jeżeli zrealizujemy wredną politykę, no to mamy wredną politykę. Ale jeżeli chcemy całą wiedzę zgromadzić interdyscyplinarnie i wykorzystać, to musimy ją łączyć ze sobą. Czyli co jest ważne? Filozofia jest ważna. Filozofia uczy nas myśleć, uczy nas analizować i wyciągać wnioski. Podobnie jak matematyka. Ja rozumiem, że my w jakiś sposób, nawet chociażby biologiczny, zaczynamy się dostrajać. Dzięki temu... Słuchaj, biologia to też fizyka. Biologia jest fizyką, chemia jest fizyką, geologia jest fizyką. Właściwie wszystkie, można powiedzieć, dyscypliny przyrodnicze są nierozerwalnie związane z fizyką. Nawet psychika to też fizyka. Tylko oczywiście w tej psychice nie możemy mierzyć wibracji, tylko koniecznie trzeba, ponieważ ich nie mierzymy, znaczy mierzy je oczywiście nauka, natomiast my w życiu codziennym przede wszystkim musimy się nauczyć identyfikować emocje i wiedzieć, które emocje są niskie, a które są wysokie. Nie o wysokich wibracjach, tylko po prostu wysokie emocje. Wysokie to są te, które nam służą i to jest umowny termin. Niskie to są te, które nam szkodzą. Bo nienawiść, którą mamy w stosunku do kogoś, skrzywdzi nie tylko kogoś, ale nas również. Bo automatycznie, jeżeli my pracujemy na poziomie świadomości posługującej się nienawiścią, to my niszczymy swój organizm. To prawda. Następuje samodestrukcja. Ale o tym trzeba wiedzieć, żeby tego unikać, bo jeżeli człowiek nie wie, że nienawiść mu szkodzi, to właściwie dlaczego ma nie przywalić sąsiadowi? Prawda? To jest tak bliskie i tak codzienne. My po prostu jesteśmy źle edukowani. Jesteśmy źle edukowani przez społeczeństwo, jesteśmy źle edukowani przez system edukacji. I jesteśmy źle edukowani przez Kościół. Bo Kościół też nas nie uczy odpowiedzialności za to, co myślimy i robimy. No tak, no bo on prosi nawet, żeby przejąć tą odpowiedzialność. Mało tego, Kościół jeszcze chce rządzić nami. Bo grzech został stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby mieć nad nami kontrolę.
a grzechu nie ma. Jest po prostu chybione doświadczenie, które nas nauczyło, czego należy unikać. A jeżeli kogoś przy okazji skrzywdziliśmy, powinniśmy to jakoś odpracować, powinniśmy to naprawić. Od tego mamy sumienie, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że kogoś skrzywdziliśmy. Czyli co musimy u siebie wykształcić? Empatię. Tę empatię, którą w sobie wykształcamy w obszarach dysfunkcyjnych rzeczywistości równoległej. Tam właśnie wykształcamy empatię. Natomiast w fałszywych niebach wykształcamy w sobie zrozumienie sensu życia, bo życie w fałszywych niebach jest po prostu bezsensowne. Tam nabieramy poczucia sensu egzystencji. Także każdy obszar dysfunkcyjny, bo dysfunkcyjne są również i obszary religijne. Wszystkie obszary dysfunkcyjne nam służą. Służą naszej edukacji, wykształceniu u nas empatii i zrozumienia natury rzeczywistości. Zrozumienia tego, że to, co dajemy innym, wraca do nas na zasadzie akcji i reakcji. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że jeżeli my zabierzemy kawał ziemi sąsiadowi, to on ten kawałek z powrotem do siebie przyciągnie, czyli też go sobie odkroi. I w rezultacie łapiemy się za widły i stajemy do walki. Przypomniał mi się... No. Nie wiem, sami swoi. Czytasz mi w myślach. No tacy jesteśmy. I problem polega na tym, że musimy siebie zmienić przede wszystkim, ale nie zmienimy siebie, jeżeli się nie zorientujemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy i że nie żyjemy z nią w harmonii. I dlatego dostajemy ciągle w tyłek. Nie od kogoś, sami od siebie, nie? Sami od siebie. I to jest właśnie to, co chciałam przekazać naszym słuchaczom odnośnie wiedzy o polityce. Polityka nie jest zła. Jeżeli my jesteśmy źli, to i nasza polityka jest zła. A to, że akurat taką politykę, jaką mamy obecnie, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że właśnie my tacy jesteśmy jak ta polityka. Bo ta polityka nie bierze się znikąd. To jest nasze dzieło. I to wreszcie trzeba zrozumieć. I jeśli jeszcze jeden będzie wpis, że się powinnam zająć fizyką kwantową, a nie polityką, to ręce mi opadną poniżej poziomu gruntu, bo to będzie oznaczało, że ci, którzy nas słuchają, absolutnie niczego nie są w stanie zrozumieć. Danusiu, dziękuję za dzisiaj. Jak zwykle było mi bardzo miło. Wierzę w to, że Twoje słowa pójdą daleko i szeroko i znajdą wielu odbiorców takich, którzy się z Tobą zgodzą. Nie będą już chcieli polemizować z czymś, co chyba nie wymaga polemiki. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. Pa. Do zobaczenia.